kurde, jak śmierdzi, jak cuchnie szkła. Wszędzie pobite butelkami widocznie rzucali. Ta główna arteria myślę, że powinna być otwarta. Kurde, tutaj pusto jest, wszystko się dzieje po prawej stronie. Dzida. Chcę włączyć światło, pokazać wam trochę tego. Mieszkanko koleżki. Zobaczcie, no to jest właśnie ten koleżka, który wrócił z Anglii. Naprawdę, jeżeli chodzi o standard senegalski, no to rozwala system. Niesamowicie wygląda. Zobaczcie, jaki telewizor wielki. Ogromny, nie wiem, to jest 70 cali. Tutaj jak masz im większy telewizor, tym twoja zamożność bardziej rośnie. Tutaj widok z okna. A ja tutaj próbuję wam zrzucić odcinek. No i nie wiem, jak to idzie. Proszę zobaczyć, jaki pokoik dostałem. Proszę zobaczyć. Tutaj. Kurde, nie wiem, gdzie jest światło. Taki pokój dostałem od Mohameda. Nawet gitara jest. Taki, powiedziałbym... O nie, no kierowniku. Ostro. Słuchajcie, powiem wam coś między nami. No. Że mój kolega miał 2 dziewczyny wcześniej z Polski, jak był w Anglii. Polki. I bardzo powiedział, że bardzo lubi Polaków. Ta gitara tak stoi, że ja normalnie ją muszę przesunąć trochę. Normalnie mam poczucie, że ona zaraz spadnie. No koleżka tutaj ładnie mnie ugościł. W szoku jestem trochę. Dzień dobry. Ale się wyspałem naprawdę. W bezpiecznym miejscu, w wygodnym miejscu pospałem, a teraz walczę, w ogóle przez całą noc walczyłem z wrzucaniem odcinka. Przez całą noc się wrzucał, wrzuciło 95% i wciąż jeszcze pokazuje, że będzie godzinę wrzucać. Jacie. Ogarniam rzeczy i się pomału zwijam. Ty jesteś? Malej na to. Dopiero skumałem, nie? Tak jak na łóżku jest taką folią specjalną grubszą zabezpieczone, żeby się szybko nie zniszczyło. Wygląda jakoś wygląda, ale się nie zniszczy szybko. Bo gdyby to odkryć, to by się to zniszczyło. Śmiesznie. Ale to powszechne w Afryce. I patrzcie na to jeszcze, co na nowy dzień odkryłem. Każda szafeczka, każda półka ma kluczyk. Kluczyk. Wszystkie drzwi mają kluczyki. No to już wiecie. To już samo za siebie mówi. Nawet chłodziarko-zamrażarka tu u dołu ma też kluczyk. To niedobrze świadczy. To bardzo źle świadczy o miejscu i bardzo źle świadczy o kraju. No niestety, bo nikt kluczyka, nikt zamka samego z siebie nie robi, bo tak jest trendy. No nie. Dobre dziki. Pompeczki. 25. Jeszcze mamy. Jeszcze 5. O ja pierdzielę, powiem wam, że robiąc sobie pompki uświadamiam sobie, jak mocno ciało dostaje w kość w podróży. Powiem tak, lepiej nie podróżować, lepiej bardziej stacjonarnie żyć. Kierownik się podpisuje pod tym. Wyobraźcie sobie, że ja już tutaj się spakowałem, jestem przy domu koleżki, Siemanderko, jego syn. Wszyscy siedzą w domu, moi drodzy, bo dalej trwają manifestacje i dalej ludzie walczą na ulicach. Ja będę lecieć w tamtą stronę na południe, do miejscowości Zigi, coś tam, nie mogę jej zapamiętać i no i co, no i będzie trzeba się przebić przez ten manifest. Proszę zobaczyć, jakie zamieszki są w Dakarze, w stolicy kraju. Ludzie walczą na ostro.
nie tylko tutaj w Biganu, gdzie jestem, ale i w Dakarze ostro się dzieje. Zobaczcie, jakie w ogóle to na live idzie. Transmisja live. Zobaczcie, maski. Gazują ich tam chyba. Widzicie takie grupki ludzi, młodych chłopców przeważnie. Bardzo często jak nie mają co robić, to chodzą po mieście w Gambii, w Senegalu, no i uderzają patykami. To jest tak zwany taki kordon, ja to nazywam kordon obrzezania. Wiecie dlaczego? Ze względu na to, że oni chodzą po wioskach, po miastach, uderzają tymi właśnie patykami i straszą właśnie młodych chłopców, którzy nie są obrzezani. Ktoś by powiedział kierowniku, ale kto widzi w spodniach? A bardzo łatwo to działa, to bardzo psychologicznie działa. No tutaj są pewnego rodzaju takie ruchy, które wymuszają pewne rzeczy. Między innymi z tym obrzezaniem u chłopców. No to jest tak, że jak ta grupa chodzi, tam zapierdzie, albo ktoś im powiedział, że słuchajcie, wiecie, że jak zmusicie pozostałych do obrzezania, bo to jest to, bo wtedy stajesz się mężczyzną, prawdziwym mężczyzną i to jest, wiecie, to jest prawdziwy muzułmanin, no to będziesz po prostu, Allah ci tam wynagrodzi. No i sytuacja jest taka, że oni tam uderzają w te bębny, w te plastikowe te pudła i wyobraźcie sobie... Co tam? Jakaś tam grubsza akcja. O kurde, grubsza akcja. Się spodziewać. Kurczę. Grubsza akcja. Rozruba tutaj na ośce. To są chłopaki, którzy walczą i rozróbę robią na mieście. O kurde, to musi być ostro. Policja ich gania, oni uciekają. Widzisz, jak koleżka się zginął? A, dokończę to jeszcze z tym obrzezaniem. Chodzi o to, że jak oni chodzą, walą tymi patykami, to ci chłopcy, którzy nie są obrzezani, po prostu się pocą i uciekają i wtedy widać po nich, że są nieobrzezani. Więc, no tak, psychologia, nie? O kurczę, co tu się dzieje? Słuchajcie, gdzie ja jestem? Patrzcie. Jaką bombę tam wywaliło. Aż chłopaki się tam prawie posrali. O kurde. Tu jest grubo. Tu chłopaki wyglądają, tutaj chłopaki pobiegli. Nie no, jest po prostu gęsto. Gdzie ja jestem? Ostro. O kurde. Czy to oznacza, że ja dzisiaj nie pojadę? Nie no, ja pojadę, jakoś pójdę bocznymi ulicami. Kurczę, powiem wam, że jest naprawdę... Że jest naprawdę grubo. Sonko? Sonko. Walczą o tego Sonko. Po prostu powiem wam... Maxal is not nice. No tak, zobaczcie, kurczę, powiem wam, że kiedy nie pojadę do tej Afryki, to zawsze przypał, tak jak w Sudanie w roku 2000, proszę ja was, 19 też był przypał. Seria z Afryki, z tamtego okresu na kanale rzecz jasna. I ty, jak się przebić na południe teraz? Trzeba się zawijać. Śniadanko zaraz zjem i się zawijam do koleżków, od koleżków. Kurczę, powiem wam, że nawet tutaj siedzimy wszyscy razem i wszyscy, powiem wam, że porty obstrane. Tak, tacy napięci, że normalnie jest szok. Dobrze, że ja do tego Dakaru nie poleciałem. To by był przypał, moi drodzy, ale wydaje mi się, że teraz autentycznie no nie ma tego wszystkiego, tego tłumu jak zatrzymać. Oni są tak rozpędzeni, tak rozruszani, że naprawdę no ciężko. Unosi się tam czarny dym, to znaczy, że coś tam się spaliło. Jakimiś plastikami palą, czymkolwiek takim, żeby było widać z daleka, na czarno. Chłopaki, którzy protestują, nie chcą, żeby biały ich kręcił. Wiecie dlaczego? Że tak się spienią, jak widzą kamerę? Bo boją się, że ktoś później to
zobaczy w telewizji albo w internecie i że będzie to dowód tego, że oni wzbudzali, wiecie, manifest. Że będzie można ich wtedy oskarżyć o przeciwdziałanie na szkodę państwa. Więc temu się boję właśnie, jak się rejestruję, więc to jest super trudne. Pali się. Dlaczego wybrałem po 12, żeby wyjść? Ze względu na to, że mogą być zmęczeni. Salam alaikum. Where are you going? I going to Zihanar here. You have to go this way. You go by right, by left. If you go there by left, you move around, you turn around here. You know what I'm saying? I ktoś by się zapytał, kierowniku, czy ty się boisz? Tak, boję się teraz. I nie wiem, co to będzie, moi drodzy. No jest grubo. Mam nadzieję tą główną ulicą przejść na szybko, te 1,7 km i wiecie, i tam łapać stopa. Niestety w tej miejscowości docelowej, do której jadę, też tam jest grubo. Więc miejmy nadzieję, że to wszystko się bardzo ładnie ułoży. No niestety tutaj po prawej stronie, jak widzicie, też są tam zamieszki. No to wszystko się kręci wokół mnie tutaj dookoła. Więc muszę to szybko, wiecie, obrobić, jak to się mówi, pieszo. Gwardia stoi, próbują tutaj utrzymać. Myślę, że tą główną drogę uda się jakoś przebić szybciutko i że będzie w miarę to... Salam alaikum. Że to będzie w miarę do ogarnięcia. Wszyscy są ostro, wiecie, powiem wam, wszyscy są ostro tutaj zdenerwowani mocno. Więc muszę teraz być ninją. Cholera, zawsze jak przyjadę do tej Afryki, to jest jakiś taki przypał. O, tam z Czerwonego Krzyża jakiś przypał, ja pierdzielę. Chowam kamerę, bo może być grubo. Powiem wam, że nawet jak mówię do kogoś czołem, tam albo salam alaikum, to nikt mi nie odpowiada, więc przestaję mówić, tylko idę i robię swoje. Ładuję do przodu. A tam koleżka na tym siedzi na krześle, kurde. Ostro. Kurde, jak śmierdzi, jak cuchnie szkła. Wszędzie pobite butelkami widocznie rzucali. Ta główna arteria, myślę, że powinna być otwarta, więc przepusta. No dziadek sobie siedzi i ogląda, co się dzieje. Zobaczcie. Zobaczcie, jak to wygląda. No. Kurde. Tutaj pusto jest, wszystko się dzieje po prawej stronie. Dzida. Tylko żeby dojechać te 60 km i zrobić wizę do Gwinei-Bissau. Zobaczcie, tutaj były opony palone. Po co opony? Bo opony jak się palą, to one mają taki smętny, czarny dym. Zobaczcie, jaka pusta ulica. Wczoraj, przedwczoraj to tutaj było ludzi, a ludzi. Wszyscy pouciekali do domów, zobaczcie, jak pusto. Cholera. Aż mam ciary, zobaczcie, jakie mam ciary. Wystąpiły mi ciarki. Ciarka podróżnicza afrykańska. Chowam kamerę. Zobacz. Pyly Power. Polish Power. Ładnie na plecaku. Im dalej tutaj idę, tym bardziej spokojnie. Wydaje mi się, że sytuacja jest po prostu bardziej napięta w centrum miasta. Ze względu na to, że po prostu w centrum więcej można rozwalić, więcej się dzieje, więcej ludzi patrzy. A o to w tym wszystkim chodzi, bo wzrok ludzi napędza innych ludzi. Wiecie, o co chodzi. Chcą się pokazać też w pewien sposób, przysłużyć organizacji społecznej pod szyldem, której walczą. Niestety tego typu podróżowanie, tego typu szwędaczka solo, to jest obarczone bardzo dużym, powiedziałbym, marginesem, bardzo małym marginesem bezpieczeństwa. Małym marginesem bezpieczeństwa, niestety. Bo widzicie, to tak, tu w tej Afryce to się cały czas zmienia, jak w kalejdoskopie. Tu nie przewidzisz, kiedy, wiecie, kiedy ta komórka ludzka wystrzeli. Idę na tą stronę, może stopa złapię. Nie przewidzisz. Napięcia są tak drastyczne wśród kraju, już nie mówię między krajami, bo to już wiecie, to norma. Międzyplemienne. Ale tutaj w środku, w tych krajach, no po prostu szok, jak oni się wycinają. Ale to musi być, wiecie co? Ja sobie teraz tak myślę, że to musi być naturalna selekcja. Zobaczcie, Gambia w przeciągu 10 lat powiększyła swoją populację, jak się nie mylę, o ponad 300%. Więc gdzie jest ten balans przyrostu naturalnego? To musi być zrównoważone. Widzicie te kloce? Aż przejdę wam na drugą stronę. To nic innego jak takie wojenne kloce, które mają za zadanie zatrzymać ruch na drodze
a mianowicie zatrzymać ruch ciężkiego sprzętu na drodze. Bardzo często w grach można wojennych zobaczyć. No i oczywiście na frontach, nie? To się ustawia, takie cudo, żeby czołg nie przejechał. A jak przejechał, to żeby spowolnić tego czołgistę z jego sprzętem. No jest grubo, no. Takich rzeczy się nie stawia na festiwale. Jak to daleko? Reporter z Czarnego Lądu. Nie, no nie świrujcie. Ja już bym wolał... Dzisiaj to ja bym wolał siedzieć, spijać herbatkę zieloną i oglądać ten odcinek i mówić: ja pierdzielę, ja to bym nie chciał tam być. Tak bym wolał dzisiaj. Kurde, aż jestem taki spocony. O kurczę. Jak wy zobaczycie ten odcinek, to będzie dobrze. To będzie oznaczało, że ja przeżyłem. Kurde, no. Może ja w końcu zacznę z kimś jeździć, jakoś to by było tak raźniej. Ale z drugiej strony 2 osoby, to ten strach jeszcze bardziej jest spotęgowany. Bo jak jedna osoba się boi i druga się boi, to jedna napędza strachem drugą. A to nie o to w tym chodzi. Dobra. Dobrze, że jesteście. Przynajmniej jest do kogo pogadać. Będzie dobrze, kierowniku. Będzie dobrze. Ty, patrzcie, co mi tutaj na tych kościach wyskoczyło. Jakiś taki Stonehenge, okrąg. Nie wiem, co to jest, ale coś mnie tutaj upierdzieliło. Ale żeby tak symetrycznie uwaliło? Kurde, no niedobrze. I tak mnie w brzuch też uwaliło. Też niedobrze, bo z pędzi jest taki, widać jakby ten, żądło. Więc też niedobrze. Albo może jakaś mucha. Pająk to może nie powinien. Śmiesznie w tej Afryce, powiem wam. Takie znaki na takich tych podstawkach stoją, żeby człowiek zwolnił na zakręcie. A co wy? Przestańcie, nikt tutaj nie zwalnia. Ładuje tam, wiesz, 8 dych na te znaki, to tam ma, wiesz, bardzo głęboko w poważaniu. Bardzo często. Jedzie wolniej pod warunkiem, tylko dlatego jedzie wolniej tylko wtedy, kiedy auto wolne. A tak to jak ma, wiecie, dobre auto, dobry silnik, pruje jak dziki. Teraz muszę wymyślić, co zrobić, bo tak jakbym nie potrzebował tej wizy, jak już bym ją miał, to bym mógł sobie, wiecie, objechać to miasto. Bo niestety na zewnątrz, na zewnątrz jest spokój. To tylko w miastach jest taka rozruba. No i niestety, no nie da się tego przeskoczyć, bo do Gwinei Bissau nie da się zrobić online i nie da się zrobić na granicy tej wizy dla Polaków. Może dla mieszkańców Afryki można by było zrobić to na granicy. Ale ja przecież jeszcze nie wyglądam jak Afrykanin i wyglądać raczej nie będę. No i to jest najgorsze. Orzeszki i daktyle znalazłem. Jeszcze z Polski wziąłem. Jestem nie po tej stronie ulicy, co trzeba, bo tylko po tej jest cień. No i wypatruję auto jakieś, które będzie wyglądało na nie taksówkę. Siemandero, mordo. No. O, żyćku leci. I niech leci, i niech... I niech leci, ty! Ale gość. No siedzę, czekam na transport. Na autostopie. Mam nadzieję, że wasze dzieci autostopem będą jeździć. Ta idea nie może zaniknąć, ale od razu nie rzucajcie na Afrykę. Najpierw niech obejrzą serię Kierownika z Afryki, prawda? O! Jest potencjał. Jest naprawdę potężny potencjał. Auto wyższej klasy. Słuchajcie, udało się złapać tutaj z człowiekiem. Skończył studia, więc po angielsku też mówi. No i powiedział coś takiego, ja to od razu nagrywam, żeby nie zapomnieć, że my w Afryce potrzebujemy wolności i niezależności, bo my bez was, powiedział, że jesteśmy, wiecie, hipokrytami, że my bez was byśmy sobie poradzili. My zawsze, człowiek wrzucony na głęboką wodę zawsze sobie poradzi i pomoc Afryce nie jest potrzebna, bo my sobie poradzimy. Psujecie nas, przywozicie broń, przywozicie bomby, a to nie jest dobre. Zobaczcie na to. Drogę do miasta, powiedziałbym, powiatowego, tak to można określić, regionalnego, czyli stolicy regionu na południu, wyłożyli kostką. A kostka wiadomo, że ona się zaraz pozapada i się pozapadała. Grubo, nie? Tutaj jak jest pora deszczowa, to trzeba też zaznaczyć, że ta droga jest praktycznie, no, czasami nieprzejezdna. Kto by myślał, żeby położyć tutaj kostkę? Nie jesteś w stanie sobie wyobrazić tołku. Ta kostka przecież po 2 latach już odeszła w niepamięć.
jest falą jedną wielką. To jest wjazd, wejście do portu też do Ziguinchoré, tutaj na południu Senegalu. Przejeżdżamy teraz most. A, tą łodzią można po prostu przepłynąć nawet do Gambii. Tu Gambia also. From Ziguinchor to Dakar. A, to do Dakaru idzie, ale nieźle. How many days? Yes, I think it's a day. I don't know. Jeden dzień chyba, albo 2. Nie wie koleżka. Ja też nie wiem niestety. Prom taki. Moi drodzy, jedna z największych rzek tutaj w kraju, w Senegalu, Casamance. Tutaj przyjeżdżamy sobie właśnie największy most w kraju też, który prowadzi prosto do Ziguinchoré. Ziguinchor. Cholera, zobaczcie, czarny dym. No nie, to dobrze nie wróży. To niedobrze nie wróży, słuchajcie. Kurde, no, będę musiał po swojego ziomka zadzwonić. Mam nagranego ziomka. Inaczej to nie wiem, co bym zrobił. Chyba bym nie pojechał do Gwinei-Bissau, tylko po prostu bym pojechał od razu do Gwinei. Ale chciałbym odwiedzić Gwinea-Bissau, bo tam mam koleżkę takiego dość ciekawego. Po prawej stronie fabryka ryb. Ten taki wystający bąbel, to tam się wędzi rybę złowioną. No niestety, zobaczcie, już na samym wjeździe jeszcze nie wjechaliśmy do miasta, a już jest grubo. Widać tam już ludzi, jest dym. A tutaj jakoś tak spokojnie sobie siedzą, ale to ja nie jestem w stanie zrozumieć. Powiem wam, że jedni są nabuzowani, a drudzy są spokojni. Siedzą, załóżmy, herbatkę piją. O co w tym wszystkim chodzi? Nie wiem, moi drodzy. Rybki wędzone, ale... Salam alejkum! Rybki wędzone. Cholera, ale wygląda tak obrzydliwie ta duża, że normalnie szok. No badajcie, jaka maszyna! Folią bąbelkową, wszystkie wypstrykane już. Salam alejkum. Wszystkie wypstrykane. Fajnie obtoczone. Kurde. Jeszcze nowe z fabryki. Zobaczcie, jak tam jest grubo. Tam jest grubo, moi. Jaka jest sytuacja? Co się dzieje? W lewo. Jaka jest sytuacja? Koleżkę poznałem. Na mapie sprawdziłem, że ambasada jest tutaj w Beretem. Biegnę szybko, jest jeszcze przed drugą. Biegnę, salam alejkum. Biegnę szybko jeszcze załatwić wizę, nie? Tam się sypie, tam jest ogień, tam się wali, a ja lecę, słuchajcie, ogarnąć wizę. Trzymajcie kciuki, żeby się udało. Patrzcie na to, manifestacja tutaj, ambasada Bissau, Gwinei-Bissau, jak na chacie normalnie parterowej wygląda, wiesz, między tam na osiedlu. Nie wygląda jakoś dostojnie. Powiem wam, że ja to jestem w ogóle, jakie tu są kontrasty w Afryce. To trzeba po prostu przyjechać, przeżyć na własnej skórze, mieć te ciary i no nie inaczej po prostu. Ładujemy, kochani. Jak się sytuacja przedstawia? Chyba najszybciej uzyskana wiza w dziejach kanału, jak to daleko. Mamy wizę do Gwinei-Bissau, bardzo szybko poszło, ale niestety wysypały mi się 2 kontakty tutaj. Ludzie przestraszeni, właśnie nie rozumiem, bo miałem tutaj nagrane noclegi, kontakty. No i napisałem, że podali lokalizację, to przyjdę sam z buta. Wiecie, że kierownik do tego zdolny. Ale nie oni, że oni się boją w ogóle, bo sytuacja taka, żeby jutro przyjechać. Kurde, no Jezu, tak jakby, gdzie myślenie? Kierownik przecież przedrze się przez ten cały burz tego wszystkiego. Nie mam gdzie spać. Nie mam gdzie spać, nie mam internetu, bo wysłałem wczoraj 3 filmy i cały internet mi zjadło 17 giga. Jakim cudem, nie wiem. Przecież one tyle nie ważą. Problem za problemem goni problem. Tutaj front manifestacji też szedł, ale najśmieszne trochę, bo klub, imprezownia, salam alejkum, imprezownia tutaj, no panic. No bez tego, bez paniki, nie? Feel good, be good. Tam idę, najważniejsze w podróży, żeby nie stać w jednym miejscu, się przemieszczać. Idę ogarnąć pieniądz do bankomatu. Wziąłem bez problemu. Ciekawe, czy jakąś opłatę pobrało. Powinno poinformować, że pobrało. Nie wiem, czy pobrało, czy nie, ale wziąłem równowartość 300 zł, żeby, wiecie, w razie czego mieć hajs. Muszę teraz pójść kupić trochę internetu. Trzeba bardzo tutaj uważać. Powiem wam, że wojskowy do mnie teraz machał, mówi, że tutaj kręcić nie można. Nie mogą zabronić kręcenia, bo ja jestem kierownikiem. No ale też nie ma co ukrywać, w czapę też można dostać, no. I takie podróżowanie to jest trochę takie podróżowanie, powiedziałbym, na granicy.
Więc nie bierzcie ze mnie przykładu, moi drodzy, bo to nie jest przykład. I róbcie to może, nie wiem, czy się da robić lepiej w podróży. W sensie, wiecie, podróż to jest jedna wielka niewiadoma. I tutaj nie ma, no nie da się przewidzieć, co się wydarzy. Więc moi drodzy, bardzo dziękuję za dzisiejszy odcinek, za dzisiejsze dobre słowo, za dzisiejszą obecność na odcinku i w wiarę w kierownika, bo to jest bardzo ważne. Trzymajmy kciuki za Senegal, żeby tu się wszystko dobrze ułożyło i żeby tutaj ludzie mieli spokój i mogli sobie żyć spokojnym życiem, nie martwiąc się, że ktoś przyjdzie i będzie chciał odebrać im życie. Więc moi drodzy, raz jeszcze dziękuję, proszę zostawić po sobie ślad węglowy. Tymczasem serdecznie pozdrawiam i oczywiście udostępnijcie dalej ten film, to będzie na pewno wiatr w żagle dla kanału Jak to daleko. Bardzo dziękuję, kłaniam się niziutko. Do usłyszenia, czołem!